W zamierzchłych czasach, w roku 2019, miałem okazję spróbować snorkelowania w Egipcie. Przyznam, że mnie to oczarowało. Postanowiłem, że kiedyś spróbuję tego ponownie. Jednak z tyłu głowy była świadomość, że snorkelowanie w jakiś sposób jednak człowieka ogranicza. Wiem, dla wielu właśnie butle na plecach to ograniczenie. Ale wiecie, nie jestem już młodym tytanem sportu, który wolności pod wodą będzie szukał w ten sposób. Potrzebuję czegoś dla mnie realnie osiągalnego. Wiecie, takiego długiego lewitowania nad wspaniałymi widokami, wiszenia w tonie niczym kosmonauta na orbicie. No i te wszystkie morskie stwory wokół mnie. Długo zastanawiałem się, jak temat ugryźć. Może tak z wczasów na miejscu? A może znaleźć jakieś sprytne obejście. Za tanie pieniądze oszukać system. Tu chodzi o życie, a tu jakaś partyzantka. Postanowiłem sprawę załatwić po bożemu. Kurs na podstawowe uprawnienia zrobiłem w jakimś bagnistym bajorze i postanowiłem pojechać do Egiptu z jednym z polskich centrów nurkowych. I zaraz wam o wszystkim opowiem. Przyznać muszę, że przed wyjazdem i tak miałem pewne obawy. A co będzie, jeśli na przykład pożrą mnie tam jakieś rekiny i inne morskie potwory? A może i tego nie trzeba? Może tam pod wodą, głęboko, wpadnę w jakąś traumę. Będę się bał, nie wiem czego. W końcu woda to takie obce środowisko. I właśnie z tymi wszystkimi obawami zameldowałem się z grupą na lotnisko. Dobrych humorów nie zepsuł nam nawet fakt, że samolot był opóźniony 7 godzin. Ale dzięki temu towarzystwo zdążyło się już delikatnie poznać. Po kolejnych 4,5 godzinkach lądujemy w słone Egipcie. Czeka nas jeszcze 1,5-godzinny transfer do Dahabu. Skutkiem tych drobnych perturbacji, zamiast na kolację meldujemy się w hotelu na śniadanie. I to całkiem niewyspani. Z samego rana, po 40 minutach drzemki, tak czy siak zaczyna się odprawa. Większość kadry pochodzi od lokalnego operatora nurkowego. Tutejsze centrum Planet Divers, jedno z największych w Dahabie, potrafi obsłużyć naraz ogromną masę nurków. Każdy z nas ma swoją skrzynkę na nurkowe klamoty, o którą musi zadbać, a po nurkowaniu złożyć tam swój sprzęt. Centrum ma kilka samochodów rozwożących grupy nurkowe na stanowiska nurkowe. Pierwsze nurkowanie jednak odbędziemy dosłownie o parę kroków od hotelu. Pierwsze wdechy powietrza pod wodą są dla mnie stresujące. Czy ja aby wszystkiego nie zapomniałem? Trudno zresztą zapomnieć coś, czego nigdy się tak naprawdę nie umiało. Ale już po chwili wszystko jest okej. No bo jak tu się nie zafascynować tak wspaniałym światem? Pojawiają się i te formy życia. I to jakie? Pomimo, że jesteśmy tak naprawdę blisko hoteli, 3 kroki za restauracją, to można tu spotkać te wszystkie wspaniałości. Całe masy kolorowych ryb, zupełnie tak jak w tych reklamach, którym się nie wierzy. I oto pojawia się groźna murena. Pamiętać trzeba, że nie wolno pod wodą niczego dotykać. Aby to zagwarantować, obowiązuje w Egipcie zakaz używania rękawic pod wodą, co by nas nie korciło. Zresztą temu zwierzu i tak nie chce dać palucha. Wielu słyszących o nurkowaniu obawia się rekinów. Jednak są one tutaj bardzo rzadkie, a wypadki jeszcze rzadsze. Tak naprawdę nikt nigdy o nich nie wspomina. Inne formy podmorskiego życia nie są jakoś specjalnie agresywne. Odwrotnie, trzeba uważać, żeby ich nie wypłoszyć. Jeśli się nam poszczęści, możemy spotkać na przykład ogromne morskie żółwie. Nie występują tu na każdym kroku i spotkanie ich podczas nurkowania to w zasadzie powód do szczęścia. Pomimo totalnego niewyspania w tej euforii nurkujemy dzisiaj 3 razy. Czas jednak kończyć, a ponieważ jesteśmy przy plaży, wynurzamy się wprost wśród kąpiących się.
Każde nurkowisko jest tutaj szczegółowo opisane w dostępnych w zasadzie wszędzie przewodnikach nurkowych. Jednak tak naprawdę nurkujemy tutaj z przypisanym na stałe do zespołu lokalnym przewodnikiem nurkowym. Trzeba przyznać, że to prawdziwi profesjonaliści. Jednego jednak za nas nie zrobią. Po nurkowaniach trzeba wszystko starannie przepłukać, posortować sprzęt, rozwiesić rzeczy do wysuszenia, no i oczywiście starannie spakować swoją skrzynkę. I dopiero wtedy mamy wolne. Po południu, w zależności od gustu i zmęczenia, można oddać się tutaj wyrafinowanym przyjemnościom albo po prostu odpocząć sobie w hotelu. Następnego dnia naszym celem jest już nurkowisko za miastem. Nasze butle i sprzęt obsługa centrum nurkowego pakuje na samochody i już jedziemy. Miejsce, do którego trafiamy, jest całkiem fajne. To ciąg restauracji nad brzegiem morza, gdzie mamy zarezerwowane wygodne loże. Przejeżdżające co chwila wielbłądy są już niestety tylko ciekawostką dla turystów. Ich niegdyś ważna rola transportowa w tym regionie z czasem podupadła. Nasz przewodnik robi odprawę. Dowiadujemy się, jaki będzie plan nurkowania i co ciekawego możemy zobaczyć. Możemy jeszcze przed nurkowaniem zamówić obiad, żeby był gotowy jak wrócimy. Schodzimy do wody. Podobno można tu zobaczyć żółwie, ale akurat nie mamy szczęścia. Choć faktycznie jakieś podwodne łąki tu są. Moja grupa po OWD nurkuje na powietrzu. Nasze nurkowania trwają nieco ponad pół godziny. Można je wydłużyć o kilka minut, dopłacając symboliczną kwotę do 15-litrowej butli. Nasze uprawnienia pozwalają na zanurzenie się do głębokości 18 metrów. Wydawało mi się, że to absolutnie wystarczająco i że głębiej w sumie chyba nie ma nic ciekawego, jako że wraki i tym podobne mnie nie interesują. Jednak tu w Egipcie woda jest tak przejrzysta, że na 18 metrach dalej jest jasno i wszystko widać. Co gorsza, tę głębokość osiąga się stosunkowo szybko i chciałoby się dalej. Ale niestety w wielu miejscach na atrakcje możemy sobie popatrzeć tylko z góry. Do tego tematu jeszcze wrócę. Tymczasem przybyły posiłki. Trzeba powiedzieć, że ceny jedzenia na polską kieszeń w Egipcie są całkiem przystępne. Jakość też jest niezła, ale niestrawność i tak mamy tu gwarantowaną. Trzecie nurkowanie wykonujemy dzisiaj w miejscu zwanym The Caves. Udaje się nam o włos, bo fale są całkiem duże, a główny problem tutaj to takie zeskoczenie z krawędzi rafy, żeby fale nie rzuciły nas z powrotem o krawędź. Schodzimy w dół całkiem malowniczym wąwozem i na głębokości 18 metrów zataczamy pętlę. Rafa nie jest może tu szczególnie piękna, choć oczywiście tylko w porównaniu do innych, ładniejszych jeszcze w Egipcie, ale nie to jest atrakcją tego nurkowiska. Zgodnie bowiem z nazwą, w miejscu, gdzie skakaliśmy do wody, rozciągają się jaskinie. I to nie jakieś takie zupełnie małe nyże. Większa wchodzi przynajmniej ze 30 metrów w głąb, aż pod plażę. Trzeba tu uważać na strop, a co więcej, otworu jaskini pilnuje groźna barrakuda. Na szczęście każdy z nas płynie w swoją stronę, nam pozostaje jedynie wgramolić się na próg i nie dać się poobijać. Co się nam udało. Wstaje ranek trzeciego dnia, ledwie co świt, a my już na nogach. Jeden z tutejszych jeżdżących jak wariaci kierowców wiezie nas tym razem na północ. Wokół egipskie inwestycje nie wiadomo, czy właśnie budują, czy może rozbierają. Na miejscu okazuje się, że nie wszędzie na nurkowiskach są takie fajne restauracje. Warunki może nie są spartańskie, ale nie tak dobre jak wczoraj. Szykujemy sprzęt w pełnym słońcu. Dzisiejszy cel to kanion. Nim tam jednak dotrzemy, płyniemy wzdłuż rafy. Ta jest całkiem piękna. Co za kolory!
Wzdłuż brzegu, a co najważniejsze, na wyjściu z laguny jest silny prąd. Będzie stanowił całkiem spore wyzwanie przy powrocie. W związku z czym to nurkowanie jest zaplanowane jako nieco krótsze. Przynajmniej dla nas. W końcu dopływamy w rejon kanionu. Liczne bąble wypływające jakby znikąd wprost z samej rafy to powietrze nurków znajdujących się w kanionie. No i tu właśnie docieramy do naszych ograniczeń OWD. Wejście do kanionu znajduje się na 22-23 metrach. To znaczy, że możemy sobie popatrzeć z góry. Chyba jednak warto zrobić adwansa. Na szczęście bardziej zaawansowani nurkowie w naszej grupie też dysponują kamerą. W związku z czym zajrzyjmy do kanionu. Jest całkiem długi i całkiem widowiskowy. Jest też całkiem popularny. To znaczy, że jest tu po prostu tłoczno. Na szczęście jest tu wystarczająco dużo miejsca, żeby wygodnie się minąć. To nurkowanie jest już bardziej skomplikowane i nie będę się tu mądrzył, bo jest powyżej moich umiejętności. Na obozie zasady są bardzo szanowane i wszyscy pilnują, żeby nie nurkować powyżej swoich limitów. Dzisiaj moja grupa wykonuje tylko 2 nurkowania. Woli ścisłości 2 są w cenie, za kolejne trzeba dopłacić. I tu dochodzimy do kolejnego tematu. W obozie bierze udział 26 osób na wielu różnych poziomach, w związku z czym na miejscu trwają liczne kursy i szkolenia. Część kończy OWD, chętni dowiadują się jak nurkować na wzbogaconym powietrzu nitroksie, część robi advanced, a część deep. Nie znaczy to, że cały wyjazd spędzają z nosem w książkach, ale uczyć się z pewnością warto. Chciałoby się powiedzieć, że i tak człowiek umrze głupi, ale może właśnie przez to nie umrze. Dopiero na starość. 4. dnia, jak zwykle z samego rana ruszamy. Sprzęt nurkowy zapakowany, teraz my ładujemy się do jeepa. Stosunek lokalusów do zasad BHP w pracy, no cóż, jest specyficzny. Tym razem nie jedziemy daleko, bo tylko do portu. Tu czeka nas szczegółowa kontrola z wąchaniem butelek, napojów gazowanych, czy aby nie zawierają alkoholu. No i wędrujemy na statek. O, ten jest nasz. Całkiem tu przyjemnie. Czeka nas prawie 2-godzinny rejs. Łódź nie jest jakaś gigantyczna, ale ma wszystkie wygody, jakie są nam do szczęścia potrzebne. Więc jedni się dalej uczą, a inni sobie odpoczywają. Podobno nurkowanie z łodzi, ale takiej, na której się również mieszka, zwane w terminologii tego centrum nurkowego safari nurkowym, jest najfajniejszą formą nurkowania. Wszystko jest pod ręką, pełna obsługa, ale niestety to drożej niż na lądzie. No i tu dochodzimy do pewnego problemu. Nie spadł na mnie deszcz pieniędzy, a ta zabawa, proszę Państwa, nie jest tania. Także już zbieram grosz do grosza na ewentualny następny wyjazd. Łatwo nie będzie. My tymczasem dopływamy na miejsce. Ktoś już tu jest, ale tłoku nie ma. Czas przygotować się do nurkowania. Na łodzi jest o tyle łatwiej, że jej obsługa nam pomaga. Nie wchodzimy do wody, lecz do niej skaczemy. Nurkowisko Gabr el Bind jest położone mniej więcej w połowie drogi między Dahabem a Sharm el Sheikh. Te wspaniałe gorgonie to dopiero przedsmak. Tutejsza rafa jest chyba najładniejsza z wszystkich, które odwiedziliśmy na tym wyjeździe. Trudniejszy dostęp do nurkowiska powoduje, że nie ma tu również tłoku. Płyniemy dłuższy czas, na głębokości jakieś 5-6 metrów, przez cudowny koralowy ogród. Ta dość płytka, skąpana w słońcu laguna skrzy się do nas wszystkimi możliwymi kolorami. Pomiędzy koralowcami prześwitują łachy pięknego, czystego piasku. Ach, to jest po prostu egipskie marzenie. Kto by tak nie chciał płynąć nad tymi wspaniałościami? Szkoda tylko, że nie spotykamy większych zwierząt. Ale i tak jest wspaniale. Oprócz nas nurkuje tylko kilka osób z drugiego statku.
Grupy pozdrawiają się z pomocą znaków nurkowych. O, ten na przykład sygnalizuje, że pozdrawia i że jest zarąbiście. Znajomość tych znaków to podstawowy element szkolenia. Jako że tak lewitujemy sobie w słońcu, mogę powiedzieć parę słów na temat temperatur. Jest druga połowa października. Temperatura powietrza to około 30 stopni. Ciepło, ale nie gorąco. A to za sprawą chłodnego wiatru. Dmucha całkiem mocno. Temperatura wody to jakieś 27, a głębiej ze 23 stopnie. Pianka piątka wydaje się być idealna. Ja nie marznę wcale. Szczuplejsi koledzy zaczynają odczuwać zimno dopiero gdzieś przy trzecim nurkowaniu. I takie osoby być może powinny wziąć ze sobą kaptur. Bardziej doświadczeni nurkowie mówią, że z tą temperaturą wody to jest trochę różnie. Bywa, że mimo podobnych warunków jest chłodniejsza. My tymczasem pomału kończymy nurkowanie. Potem je powtarzamy, dzisiaj mamy tylko 2. Zespół nawet nie wziął na statek większej ilości butli. Na górę wracamy po drabince. Przed podróżą powrotną trzeba by coś zjeść. Zawędrował z nami catering z hotelu. Z powrotem czeka nas jeszcze leniwe 1,5–2 godziny. No ludzie, jak w polskim filmie. Nic się nie dzieje. Brak akcji. Osobną atrakcją jest tak zwane nurkowanie nocne, odbywające się wieczorem. Rafa fosforyzuje, mówili. Jest znacznie więcej zwierząt fascynujących, mówili. Przesadzali, mówię ja. No przynajmniej moim zdaniem. Samo nurkowanie jest z pewnością fascynującym doświadczeniem. Jest też zapewne pouczające. Te 2 epitety zawsze pojawiają się w przewodnikach, jak nie ma nic mądrzejszego do powiedzenia. Ale czy Rafa wygląda jakoś piękniej? Rzecz gustu. Moim zdaniem po prostu nie. Oczywiście można upolować jakieś inne zwierzęta, no nam się nie udało. Ponieważ płyniemy tylko przy świetle latarek, ciekawa jest też modyfikacja gestów nurkowych, z których nie wszystkie da się wykonać identycznie jak w dzień. Poza tym nie jest jakoś specjalnie trudniej, no chyba że się zgubimy. Najciekawsza okazała się sama gra świateł latarek, licznych nurków, których przyszło tu zatrzęsienie. I dobrze, przynajmniej to samo w sobie było ładnym widowiskiem. Nurkowanie z oczywistych względów logistycznych odbyło się na najbliższej rafie, blisko hotelu. Kolejny słoneczny, a jakże poranek, jedziemy do największej nurkowej atrakcji okolicy. Znajduje się ona na północ od Dahabu, niezbyt daleko, ale za 2 checkpointami. W Dahabie nie ma jakichś nieprzebranych tłumów. Słynne Blue Hole jest jednak wyjątkiem. Zarówno na powierzchni, jak i pod wodą kłębi się dziki tłum. I to nie tylko freediverów, nurków, ale jakichś takich turystycznych casuali, którzy postanowili tu wymoczyć tyłek. Sama błękitna dziura to około 100-metrowej głębokości i 50-metrowej średnicy wielka krasowa studnia. W dolnej części połączona jest ogromnym łukiem z otwartym morzem. I tu kończy się wesoła część tej historii. Łuk jest na głębokości poniżej 50 metrów. To już nie jest nurkowanie rekreacyjne, a wielu, choć nie ma uprawnień i umiejętności, nurkuje. Stąd w ciągu ostatnich 30 lat liczba wypadków śmiertelnych to niemal 200. U nas w grupie pod łukiem nurkuje tylko starszyzna. My z OWD popłyniemy sobie klasycznie. Z tak zwanych Bellsów do Blue Hole, ale blisko powierzchni. Bells to wąski kanion opadający niemal pionowo. Nazwa pochodzi podobno od dźwięku obijania butli. Szybko osiągamy naszą maksymalną głębokość 18 metrów i trawersujemy wzdłuż pionowej ściany nad otchłanią w stronę Blue Hole. Samo nurkowanie jest trochę inne niż poprzednie, bo fragmenty rafy są tutaj usytuowane praktycznie w pionowej ścianie.
Przepływamy nasz odcinek i zbliżamy się do tak zwanego siodełka. To miejsce, gdzie na głębokości 6-7 metrów niecka Blue Hole łączy się górą z otwartym morzem. Znajdujący się tu fragment rafy koralowej jest unikatowo wręcz piękny. Gapimy się jak oczarowani, ale ponieważ nurkowanie już trochę trwa, płyniemy dalej, podziwiając freediverów schodzących wzdłuż linki na znaczne głębokości. Wychodzimy w tłumie na powierzchnię, a potem powtarzamy jeszcze nurkowanie, kręcąc się po okolicy. Trzecie nurkowanie, ostatnie na tym wyjeździe, wykonujemy z pomostu, pływając nad kanionem, który, jeśli się nie mylę, nazywają Tygrysim. Rafa tutaj jest średniej piękności, ale za to nie ma absolutnie nikogo. Zawracamy przy wielkich podwodnych słupach, a w drodze powrotnej żegna nas ośmiornica. Kolejnego dnia już nurkować nie będziemy. Zasady mówią wyraźnie, nie nurkujemy jeden dzień przed odlotem samolotem. Także żegnamy się właśnie z Rafą. Mamy jeszcze uroczystą kolację, która odbywa się na zewnątrz, przy stole zastawionym nad basenem. Jest okazja podziękować naszym gospodarzom z lokalnego centrum nurkowego. No i czeka nas jeszcze inne, ważne wydarzenie. Jak wspomniałem wcześniej, kilka osób kończy tutaj kurs OWD. Po jego zakończeniu zostaje się po prostu nurkiem. Więc czas na tradycyjne nurkowe chrzciny. Będzie bolało. Mnie w każdym razie w swoim czasie bolało. Ostatni dzień zatem część z nas przeznacza na wycieczkę na pustynię. Celem jest tak zwany biały i kolorowy kanion. Udajemy się tam jeepami, jadąc na północ godzinę z okładem. A jakże, poza tym są oczywiście punkty kontrolne. Zjeżdżamy z asfaltu na piachy pustyni. Wkoło całkiem ciekawe formacje. Kierowcy robią sobie zawody, jest wesoło, chociaż nie wszystkim w tym samym stopniu. Szczególnie na co większych wertepach. Sama wycieczka trochę mnie zaskoczyła. Na plus, kiedy widziałem na tablicach w Dahabie reklamy pojedź na wycieczkę, kanion, zakładałem typową wycieczkę typu klimatyzowany autokar, tłumek na deptaku, obowiązkowe oglądanie lepienia garnków z ich kupowaniem, a tu niespodzianka. Dziko i klimatycznie. Zaliczamy takiego dziwnego pustynnego grzyba, sądząc po kolorze i kształcie chyba kurka. I trafiamy do całkiem ciekawego białego kanionu. Niech nikt nie narzeka na stan zabezpieczeń w polskich górach. Tu się zjeżdża na samym rdzeniu liny, leżącym latami w słońcu. Kanion, przynajmniej we wstępnej części, jest całkiem malowniczy. Może tylko miejscami biały, ale klimat Lawrence'a z pustyni jest. Samochód pojechał dookoła, my idziemy jakąś godzinkę, nieśpiesznie, spacerkiem. Myślałem, że będzie upał, ale i tu sięga chłodny wiaterek. Trochę gorzej będzie po południu, ale nas tu już nie będzie. Nasz przewodnik to klasa sama w sobie. Zasługuje na osobny komentarz. Wiecie, to jak w tym staroegipskim sucharze. Jak mawiają krzesło elektryczne za karę, złym przewodnikom nie grozi. Podczas całego wyjazdu, mimo przyduszania, wykrztusił z siebie coś ze 3 słowa. Ale nam chłopina przybliżył temat. Za to z kierowcą nawijał jak Katarynka. Bardzo miłą częścią wycieczki jest wizyta w beduińskiej osadzie. Jasne, trąca turystyczną cepeliadą, ale jest klimacik. No i znowu nie ma tu mas tych turystów. Co tu dużo gadać, jestem wyjazdem zachwycony. Nurkowanie okazało się zupełnie niestresujące, rafy cudowne, a woda ciepła. Cała impreza okazała się też bardzo kosztowna. Dodatkowe pieniądze trzeba płacić w sumie na każdym kroku. Jednak pobieżna lustracja cenników wskazuje
pokazuje, że nie ma tu gdzie przyoszczędzić. Wszystko musi odbywać się też po legalu. Na poszczególne nurkowania obowiązują lokalne zezwolenia. Jeśli ktoś chce spróbować, nie trzeba od razu iść na kurs. Egipskie centra nurkowe, zresztą jak każde, chętnie wezmą zainteresowanego turystę na nurkowanie demo. Było nas prawie 30 osób. Najmłodszy nurkujący miał lat 16 w mojej grupie, ale za to najstarszy aż 80. Pozdrowienia chłopaki, pozdrowienia Andrzeju. Wszystkim wam zresztą dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też widzów, którzy mieli cierpliwość tu dotrwać. A teraz Małpka prosi: daj lajka i subka.